W dzisiejszym odcinku dowiecie się, dlaczego to badziewie nie nadaje się do niczego. Dzień dobry Państwu, jak widzicie jeszcze u mnie ładne słoneczko, ostatni tydzień podobno ciepłych dni. Nawet przyszły mi ostrzeżenia o upałach. Ja troszeczkę tutaj w ogrodzie pracuję, ale przy okazji pomyślałem, że Wam powiem trochę o moim jacuzzi i tym, co z nim zrobiłem, bo sporo jest zapytań, jak ja to zrobiłem, co tam wpakowałem i jak mi to działa. Więc dzisiaj zrobimy sobie takie podsumowanie moich konstrukcji jacuzzi, które w większości wyszły lipnie i wpakowałem w to tylko dużo pieniędzy niepotrzebnie. Natomiast na pewno pojawi się jeszcze film na temat podsumowania kosztów używania tego jacuzzi, bo w tym roku celowo założyłem osobny podlicznik. Mam osobny podlicznik na kosiarkę, tą tutaj, i osobny podlicznik na jacuzzi, żeby Wam dokładnie powiedzieć, ile co zużywa energii. A teraz przejdźmy do tego, co ja tam zamontowałem. I słuchajcie, moja przygoda z jacuzzi zaczęła się jakieś 3 lata temu. To jest bardzo fajne dla mnie urządzenie, bo naprawdę jak sobie nagrzejecie tą wodę do 40 paru stopni, do 40 stopni, nawet 42 mi się udało uzyskać, to można wygrzać obolałe mięśnie i człowiek całkiem inaczej śpi, więc na pewno każdemu polecam gorącą, taką gorącą, niemal do gotowania wrzątkową, niech będzie, że bardzo gorącą kąpiel przed snem. Nie tylko po to, żeby się umyć, ale po to, żeby odprężyć mięśnie. Jak to u mnie wygląda? Jak na razie to słyszycie, że ozonator pracuje i pompka. Kombinowałem w tym roku również, żeby zamiast tej maty, która się naprawdę fajnie sprawuje i nawet mam zamiar zamiast tej maty na przyszły sezon założyć sobie normalny panel solarny, już gdzieś tam kombinuję na jakimś Oliksie, żeby kupić najlepiej niedrogą używkę i ją tutaj gdzieś zamontować, postawić na przykład tutaj, o, tak żeby mi oddzielała, troszeczkę zasłaniała tego jacuzzi na południe, ale to już na przyszły rok. W tym roku wypożyczyłem sobie od brata matę taką basenową i powiem Wam, że jestem zaskoczony, jak to się sprawdza. Taka jedna mata przy tym jacuzzi w ciągu dnia z 21 stopni nagrzała mi do 32. Przez jeden cały dzień, tylko ta mata tą wodę. Byłem sam zaskoczony, bo było tak, że miałem tutaj wyciek w wężyku. No i wyłączyłem cały system, zanim to zakleję. Zeszło mi z 2-3 dni, no to ta woda się wystudziła tam do 21 stopni. Co spowodowało to, że trzeba byłoby ją nagrzewać od nowa. No ale włączyłem tą matę, mówię, zobaczymy, co się stanie. Na wieczór byłem naprawdę zaskoczony, ponieważ ona miała 32 stopnie. Tą matą niestety więcej niż 34 stopnie nie udało mi się uzyskać w tym jacuzzi. Nie wiem, czy ona już jest za mała, pewnie jest taka szansa i nie daje więcej rady dogrzać. Ale 32 stopnie się udało uzyskać. Później dogrzewałem ewentualnie normalną grzałką namontowaną w tym urządzeniu dostarczanym do jacuzzi. Jak to u mnie wygląda? Zacznijmy może od początku, czyli co ja tutaj poprzerabiałem. Słuchajcie, generalnie chciałem domontować sobie tutaj filtr piaskowy, bo nie wiem, czy u Was też, ale u mnie bardzo często trzeba było wymieniać filtr ten fabryczny, który tam jest w urządzeniu. Ja może wyłączę to buczenie, bo to denerwujące, tylko nie pamiętam, który to kawałek. Ten chyba. O, jest ciszej, filtr Wam też wyłączę, ten piaskowy. Jest dużo ciszej. Dobra, jak to wygląda? Generalnie nie ciąłem przewodów seryjnych, tylko domontowałem swoje. To jest rurka silikonowa i tam gdzieś podawałem, że to jest na 3/4, to tam było, podam Wam nawet w opisie, jaka to jest dokładnie średnica. Silikonową wziąłem, bo inne rurki się tak trochę bałem, bo te zwykłe to potrafią później czernić albo cholera wie, co się dzieje. No i jeszcze ważne jest, żeby tutaj, chociaż to i tak jest przezroczyste, ale lepiej jak jest jednak rurki do wody, do basenu są czarne, a nie przezroczyste. Zazwyczaj w jacuzzi, gdzie macie większość czasu je przykryte, a basen to i tak jest cały czas odkryty, to tam mogą sobie glony rosnąć, ale w czarnych rurkach, gdzie nie mają dostępu do światła, jest lepiej, bo nie rosną glony. Nie wiem, jak tam jest ciemno pod tą matą, ale może jest ciemno. Nie zanurzałem się, nie przykrywałem matą.
Wracając do tematu. Tutaj dołożyłem sobie tylko takie 10 cm kawałeczki, spiąłem je normalnie na opaski i to jest dopięte, tu jest seryjny wąż, gdyby tego nie było, to po prostu tu jest seryjny wąż też spięty na taką opaskę. Tutaj mamy trójnik 3/4, czyli tu wchodzi 3/4, tu wchodzi 3/4 i tu wychodzi mi 3/4. Następnie jest redukcja z 3/4 na cala. No i na cala są takie nakładki na węża. Ja to dostałem z jakąś pompką do czegoś, nie wiem czy do oczka, czy do czegoś, takie nakrętki, które pasują akurat na tego węża 32. I to w ten sposób jest połączone. Tak, tu nic nie cieknie, chociaż ja bym w tym momencie tu założył sobie zawór. A to zaraz wam powiem dlaczego. Tu bym sobie założył zawór i na tym dolnym, które jest identycznie zmontowane, też bym założył zawór. Z drugiej strony niestety było troszeczkę gorzej, ponieważ musiałem, ten oryginalny wąż, nie dało się go przedłużyć i musiałem tam w środku rozebrać i po prostu wstawić tutaj na pompkę. Zresztą widzicie, to jest to powietrzne, są dwie opaski podwójnie zamontowane i musiałem tego węża dołożyć. Też tam wam podam średnicę 40. O, bardzo proszę, to jest wąż 40, a na tych, no nie, na tych niestety nie widzę mniejszych. I tego węża po prostu przedłużyłem. Teraz stwierdzam, że należałoby to jeszcze ocieplić i najlepiej całość wstawić do jakiegoś termosu, żeby to wszystko nie uciekało ciepło, a wyrzucić z termosu tylko to, cała reszta, żeby była w termosie, wtedy byśmy najmniej energii tracili. Następnie woda płynie sobie z tego dolnego trójniczka przez filtr piaskowy. Tu jest pompka od filtra piaskowego. Stąd ta pompka wylatuje i wlatuje mi na filtr piaskowy. No i to by było na tyle, tak? Filtr piaskowy. Z filtra piaskowego leci mi woda na matę grzewczą. I z tej maty grzewczej leci mi woda z powrotem do jacuzzi. Jedna ważna sprawa. Żeby nie robić małego obiegu, bo najlepiej wodę by było wyciągnąć tutaj tej pompce z filtra i żeby to się zrobił taki mały obieg. To żeby ta woda się mieszała w jacuzzi, to jeszcze w środku zamontowałem zawór zwrotny, czyli tutaj jest jeszcze, tu w środku, jakbyśmy rozebrali, jest dołożony zawór zwrotny, tak żeby wodę nie mógł ciągnąć tutaj stąd, a musiał z basenu wyciągać. I dlatego właśnie tam zamontowałem filtr zwrotny, głupoty gadam, zawór zwrotny. Cała konstrukcja jest dosyć prosta. Na przyszłość mam zamiar, bo tu kiedyś była zamiast tej maty wpięta pompa ciepła, taka basenowa, ale to jest shit. Ale to jest do niczego. No normalnie założyłem raz, pochodziła pół dnia, zepsuła się. Dobra, mówię ok, mogła się popsuć. Co prawda to była używka, tam w promocji kupiona, znaczy używka, powystawówka. Naciąłem się jak cholera. Pompa za około 2,5 tysiąca, 2 do 3. I to jest taki badziew, że ja bym tego nikomu, nie, wrogowi może bym polecił. Bo to jeszcze tyle to by przeżył. Wymiennik strasznie. Wystarczyło mocniej go dotknąć, już się nie to, że te lamelki się krzywiły, tylko normalnie pękał. Tam dziurek się porobiło później od cholery i to takie do niczego była ta pompa. Zmarnowałem tyle pieniądze, później ją lutowałem, co z nią robiłem i tak teraz leży gdzieś tam, cholera wie gdzie, mnie już nie obchodzi i stwierdziłem, że to nie ma sensu. Może jakbym dał, nie wiem, z 10-15 tysięcy za taką porządną, tego typu monobloka jakiegoś, ewentualnie jest jeszcze plan dorobić tutaj monobloka z klimatyzacji, ale to zobaczymy, to już przyszły sezon. Mamy wymiennik, tu jest, jeśli byście się zastanawiali, bo takie maty mają zazwyczaj dwa wyjścia, to tam jest normalny zatyczka końcowa na wąż 32 i ona idealnie pasuje na to jako zatyczka do tego wymiennika. Do tego tutaj mam jeszcze podłączone inteligentne sterowanie. Wszystko zamocowałem w tym słupeczku. I w słupeczku jest na tyle fajnie. Słupeczek jest na tyle fajny, że ma 4 gniazdka. I tutaj uwaga, bo one oryginalnie były tylko na 400 W jedno, więc to była trochę lipa. Ja go przerobiłem na przewody naprawdę porządne, które mają tam przewód, niektóre nawet 4 kwadrat na wszelki wypadek, ale tak na poważnie założyłem wszystkie już na 2,5 kwadrat i każde gniazdko jest osobno sterowane, czyli każdym gniazdkiem mogę sobie z systemu mojego smart domu, tu są 4, indywidualnie włączać, wyłączać i sterować. Do tego mam podpięty właśnie sterowanie
filtrem piaskowym, które działa tylko jeśli na dworze jest odpowiednia temperatura i odpowiednia jasność, czyli za momencik jak już słońce zajdzie i to sprawi, że ta mata nie będzie się w ogóle grzała, to ma za zadanie wyłączyć filtr piaskowy, bo i tak cały dzień chodził, to tą wodę wyczyścił, a żeby nie marnować tej energii, nie przerzucać ciepłej wody poza jacuzzi, gdzie tutaj nie ma żadnego, tak jak mówiłem, termosa, który by tą wodę chronił przed stratą temperatury. Czyli to też jest automatycznie sterowane. Tu mam jeszcze dodatkowo grzałkę, przepraszam, termostat. Tu mam jeszcze dodatkowo wrzucony czujnik temperatury, który też jest tu podpięty do modułu Smart Domu i mam na bieżąco w domu podgląd temperatury w jacuzzi. No to też jest fajne. Dodatkowo na samym dole tutaj pod filtrem macie jeszcze ozonator. I tutaj się pytaliście, jak ja to zrobiłem, że ten ozonator wpiąłem w jacuzzi. Banalnie to zrobiłem. Zrobiłem to na zasadzie takiej, że to jest wężyk, bo to jest ozonator, który ma podłączany wężyk i ten wężyk jest po prostu z kamieniem wrzucony do jacuzzi i to całe moje ozonowanie. Dodatkowo jeszcze moje jacuzzi nie posiadało żadnego podświetlenia paska LEDowego. W tym momencie trochę go wyciągnąłem, żebyście go widzieli. Natomiast jest to taki fajny pasek Koba, to się nazywają, bo one wtedy nie mają punktów, tylko są całym paskiem. I jest to pasek oryginalnie silikonowy. I on jest hermetyczny, czyli on ma tam IP56. Czyli możecie go normalnie zanurzyć, jeśli go dobrze końce zakleicie, tak jak u mnie są zrobione. I ten pasek idealnie, gdzieś tam zaraz Wam pokażę filmiki, jak wygląda to jacuzzi w nocy. Czyli małym kosztem, bo koszt tego paska nie był duży, możecie sobie zrobić też fajne, kolorowe podświetlenie pod jacuzzi. To tyle na dzisiaj. Zapraszam do subskrypcji, polubienia kanału. Napiszcie sobie, jak Wy sobie radzicie z Waszym jacuzzi, jeśli macie, albo czy chcielibyście mieć jacuzzi i co o nim myślicie. Dajcie też znać, jak Wam się podoba to moje podświetlenie nocne. Dziękuję i widzimy się w kolejnym odcinku.